Hello, do you have any idea how much wood would a woodchuck would? Dobra, dość tego wygłupiania się. Witam Państwa ze słonecznej, jak widać, Anglii. No to witam Was z Wielkiej Brytanii. Tym razem nie przyjechałem tutaj jak zazwyczaj na jakieś podróże, czy zwiedzanie, czy coś w tym stylu, tylko przyjechałem jak większość Polaków po prostu do pracy. Zresztą akurat jak widać chyba, że właśnie się wybieram do biura. Ten odcinek będzie poskładany z takich fragmentów z lutego i marca, ponieważ to właśnie w tych miesiącach będę tutaj bywał. Większość ujęć na pewno będzie z Londynu, bo to tutaj spędzę najwięcej czasu. Ale mam też zamiar pokazać Wam trochę całej Anglii. Walii Wam raczej nie pokażę z tego względu, że w Walii co prawda byłem, ale Walii tylko tak delikatnie liznąłem. Byłem tam w zeszłym weekend. Ale był to czas taki typowo prywatny, nie? Bo po prostu odwiedzałem sobie kuzynkę, więc nie nagrywałem za dużo. No i mam nadzieję jeszcze, że się wybiorę do Szkocji. Obecnie mamy luty i jak widać pogoda jest całkiem fajna. W ogóle od czasu jak jestem w Wielkiej Brytanii to jeszcze ani razu nie padało, więc na razie te plotki o deszczowych dniach można wsadzić w kieszeń. No, generalnie jest bardzo ciepło, jest bardzo ładnie, jest cieplej niż w Polsce i to jest też trochę związane z tym, że po prostu w Wielkiej Brytanii no, klimat jest łagodniejszy niż u nas. Tutaj lata są niezbyt ciepłe, a zimy niezbyt zimne. Nie wiem, kiedy uda mi się zmontować ten odcinek, możliwe, że będzie już po Brexicie, ale właśnie Brexit jest to codziennie najczęściej powtarzane słówko w każdej gazecie, w każdej telewizji po setki razy. Nawet jak sobie siedzę w hotelu na jakimś śniadanku i słyszę o czym ludzie dookoła dyskutują, no to jest ciągle tylko Brexit to, Brexit tamto, no bo tak naprawdę nikt nie ma pojęcia, co się po Brexicie wydarzy. Wszyscy się natomiast bardzo tego boją, no bo właśnie Brexit może oznaczać dla Wielkiej Brytanii to, że potencjalni inwestorzy tutaj nie zawitają, natomiast ci, którzy już tu są, no, ten kapitał zagraniczny może odpłynąć do innych krajów członkowskich. Natomiast o czym bardzo chciałbym wspomnieć, to jak prezentowana jest pani May w polskich mediach. Ja się bardzo często spotykałem, oglądając polską telewizję, z tym, że pani May jest przedstawiana jako taka trochę taka ciamajda, która sobie generalnie nie radzi. Natomiast tutaj na Wyspach faktycznie no, też mówi się, że jest to taka troszkę no, osoba, która sobie nie radzi, ale tutaj raczej się jej współczuje, bo ona przejęła rząd w bardzo trudnym momencie. Jej poprzednik, pan Cameron, był tą osobą, która jeszcze bardziej sobie nie radziła, bo za jego rządów Brytyjczycy zdecydowali o tym, że wychodzą z Unii Europejskiej. No i na co pan Cameron stwierdził, że no dobra, troszkę zjebałem, to generalnie ja spierdalam, niech ktoś inny to posprząta, bo generalnie trochę śmierdzi. No i pojawiła się pani May. Jej zadaniem było wynegocjowanie z Unią Europejską jak najlepszej umowy, żeby to wyjście ze wspólnoty było dla gospodarki brytyjskiej jak najmniej dotkliwe. Natomiast z punktu widzenia Unii Europejskiej nie można pójść na żadne ustępstwa, bo nie leży to w interesie wspólnoty, no bo jeżeli okaże się, że można sobie tak bezkarnie opuszczać Unię Europejską, no to za chwilę mogą zgłosić się inne kraje, inne mocne gospodarki, jak na przykład Francja czy Niemcy, dla których obecność w Unii Europejskiej też jest taka sobie średnio opłacalna i też mogą stwierdzić, a dobra, no to my też sobie wychodzimy. Więc żeby móc jak najmocniej negocjować, pani May stwierdziła, że musi mieć bardzo mocny mandat społeczny. Więc pierwsze co zrobiła, znaczy no nie pierwsze może nie, ale w pewnym momencie po prostu zdecydowała się rozpisać nowe wybory parlamentarne. Liczyła po prostu na to, że uzyska bardzo duży mandat społeczny, który będzie jej pomagał w negocjacjach z Unią Europejską. Liczyła na to, że po prostu Brytyjczycy ją poprą. Co się oczywiście nie wydarzyło i pani May zamiast zdobyć większość w parlamencie, zamiast zdobyć więcej miejsc w parlamencie, no to trochę straciła na tyle, że straciła w ogóle większość. No i zaczęły się jej problemy. I nie dość, że ma przeciwko sobie Unię Europejską, z którą musi się dogadać, a o czym wspominałem, nie jest to takie proste, no to po drugie ma jeszcze też przeciwko sobie opozycję, która ma obecnie większość. Jest trochę tak, że opozycja w każdym kraju zawsze zamiast dbać o... Znaczy oni twierdzą, że dbają o interesy kraju, ale zamiast dbać o interesy kraju, no to po prostu walczą przeciwko opcji rządzącej. No i tak samo jest właśnie w Unii Europejskiej. Opozycja zamiast próbować pójść na jakiś kompromis, zamiast próbować się dogadać, próbuje ugrać coś dla siebie, skutecznie blokując wszelkiego rodzaju umowy, jakie pani May uda się wynegocjować z Unią Europejską.
dziś wiadomo, że Brytyjczycy uwielbiają sport. Oni wymyślili chociażby piłkę nożną, koszykówkę, rugby, krykiet i pewnie jeszcze wiele innych sportów, ale nie da się ukryć, że Brytyjczycy lubują się w sportach, w których są dobrzy. Czyli na przykład, no wiadomo, piłką nożną każdy się interesuje, ale ponieważ Anglia jako reprezentacja i w sumie ich liga nie odnosi jakichś spektakularnych sukcesów, no to piłka nożna wcale numerem 1 na Wyspach nie jest. Numerem 1 jest, co zaskakujące, rugby. Czy może niekoniecznie numerem 1, ale jest tutaj mega popularne. Bilety na mecze rugby, szczególnie reprezentacji, potrafią kosztować 2 razy więcej niż na mecze piłki nożnej, a i tak stadiony zawsze są pełne. No, ja miałem okazję akurat być w Cardiff, gdy rozgrywany był mecz pomiędzy Walią a Anglią w ramach tak zwanego Six Nations. Całe Cardiff, całe centrum wokół stadionu było pełne ludzi chlejących już od rana, no bo wiadomo, do meczu trzeba się przygotować, nie? Wydaje mi się też, że trochę przesadą są opinia o angielskich kibicach, że są tacy nieznośni, bo tutaj normalnym jest, że kibicuje się różnym drużynom i nie ma problemu z tym, żeby w jednym pubie siedzieli kibice przeciwnych drużyn i oglądali razem mecz. Tak samo na przykład jak był mecz w rugby Anglia-Walia, no to też kibice i Anglii i Walii siedzieli ze sobą na stadionie po prostu przemieszani. No to witam Państwa w Muzeum Figur Woskowych. Tutaj mnóstwo znanych osobistości, na przykład tam mamy Johna Deppa, tam jest Nicole Kidman, tutaj zaraz Wam pokażę, albo nie pokażę, bo jest akurat kolejka, David Beckham i jego żona Victoria chyba. Tam gdzieś była też Angelina Jolie, Emma Watson i takie tam inne znane osobistości. Powiem Wam, że jestem mega zaskoczony jakością wykonania tych figur wojskowych, bo stoi sobie na przykład tutaj taka babka z aparatem i robi zdjęcie, nie? A to jest... Ale ja w pierwszej chwili to tak kurde ją okrążałem i nie byłem pewny, czy to jest żywy człowiek, czy jednak tylko figura. Masakra. No spójrzcie na to, jak zajebiście wykonane. Dobra, nie będę go dotykał, to jest głupie, ale no kurde, naprawdę jestem pod mega wrażeniem. Ten akurat wygląda jak pizza, ale to w sumie naturalnie wyszedł nawet. Madame Tussauds polecam, zajebiste miejsce, trochę drogie, ale naprawdę figury wojskowe są zrobione w fantastyczny sposób. Do tego stopnia, że naprawdę czasami ciężko rozróżnić, czy figura jest figurą, czy może to jest jednak prawdziwy człowiek. Madame Tussauds jest okejka. Trochę się boję, że po powrocie do domu będę miał wielki bebzol, bo codziennie tutaj piję browary. No lubię piwo, nie będę tego ukrywał. A tutejsze, co prawda te brytyjskie piwo są straszne sikacze, ale smakuje mi, więc no, co zrobię. Generalnie próbowałem tutaj tych ich słynnych ale'i, którymi się tak chwalą. Ale akurat mi nie podchodzą, ale te ich wszystkie lagerki albo Guinnessik, o jaki Guinnessik jest tutaj dobry. Guinness tutaj smakuje troszkę inaczej niż w Polsce. Nie wiem, z czym to jest związane, ale naprawdę smakuje lepiej. I jeszcze bardzo często podają go z sokiem z chyba czarnej porzeczki, jest naprawdę ekstra. Tam w tle daleko mamy drzwi na Downing Street 10. Jak widać, wszystko jest doskonale strzeżone, nie da się niestety podejść bliżej, a po drugiej stronie się jakieś cuda dzieją. W Londynie od 1940 roku znajdowała się siedziba rządu polskiego na uchodźstwie. Właśnie tam w tym, kurde akurat mi, w tamtym budynku. Wcześniej oczywiście znajdowała się w Paryżu, no ale jak się Francja poddała, no to wiadomo. Siedziba ta była tutaj aż do 1990 roku, gdy prezydent Ryszard Kaczorowski oddał władzę Lechowi Wałęsie. No, generalnie Wielka Brytania od czasu rozbiorów przyjmowała bardzo dużo polskich uchodźców i w sumie robi to do dzisiaj, tylko że dzisiaj już Polacy nie jeżdżą, nie uciekają na wyspy przed wojną, tylko za pieniędzmi. To, co widzicie za moimi plecami, to nie jest meczet, tylko kaplica westminsterska. Nie jest to może najlepsze miejsce, żeby zacząć opowieść, ponieważ jest to budynek katolicki, a jak wiadomo, religią dominującą na wyspach jest anglikanizm. Twórcą religii anglikańskiej był król Henryk VIII, który po prostu chciał mieć syna. A jego żona, co prawda, urodziła mu wiele dzieci, ale większość z nich zmarło, a jedyne, które się zachowało, to była córka. No więc król Henryk VIII poszedł sobie do papieża i powiedział: papieżu, weź mi, anuluj moje małżeństwo. Na co papież na to: a nie, co Bóg złączył, człowiek nie może rozdzielić. Król się tym oczywiście nie przejął i niedługo potem wziął sobie kolejną żonę. Zresztą on tych żon miał kilka, z czego kilka z nich nawet zabił. Ale chodzi mi o to, że papież obłożył go za to ekskomuniką,
Czym oczywiście król się za bardzo nie przejął i stwierdził, że skoro tak, to on się wypisuje i zakłada swój własny kościół. Rozpoczął on proces usuwania i niszczenia majątków kościelnych, który kontynuował jakieś 150 lat później Oliver Cromwell, któremu na chwilę udało się obalić monarchię. I z tego też powodu w kościołach anglikańskich raczej nie uświadczymy żadnego malarstwa sakralnego. Oczywiście czymś tą pustkę trzeba było zapełnić, dlatego zamiast malować jakieś święte osoby i tak dalej, zaczęto malować pejzaże i krajobrazy. Pojawiło się określenie malowniczy, które oznaczało po prostu ładny widoczek. Moda na malowanie pejzaży przyczyniła się do powstania jeszcze jednej mody, a konkretnie mody na spacery i na projektowanie ogrodów. Generalnie ogrody angielskie były znacznie mniej uporządkowane od ogrodów na przykład francuskich, ale najważniejsze jest to, że po prostu zachęcały do tego, żeby wyjść z domu. Trochę się jej boję. W pewnym momencie spacerowanie stało się jedną z ulubionych form spędzania wolnego czasu. Na taki spacerek wychodziło się najczęściej koło godziny 12 albo troszkę po południu i jak po takim długim wieczorze wracało się do domu, to najczęściej było gdzieś już koło godziny 5 i taki zmęczony człowiek po takim długim spacerze miał zazwyczaj ochotę na filiżankę herbatki. Stąd wzięło się to słynne 5 o'clock tea. Muszę przyznać, że teraz już ta moda na herbatkę o 5 nie jest aż tak popularna, no bo najczęściej o 5 po prostu ludzie są jeszcze w pracy i już się tego za bardzo nie praktykuje. A, jeszcze jedna ważna informacja. Herbatka w Anglii to jest zawsze herbatka z mlekiem, tak zwana bawarka. Więc jak powiecie Anglikowi, żeby wam zrobił herbatkę, to na bank dostaniecie herbatkę z mlekiem. Jest to mój 10. dzień w Londynie i jest to pierwszy dzień, kiedy pada. Ale w tym wszystkim najważniejszy jest ten budynek za moimi plecami. Pałac Buckingham. To tutaj za godzinę powinna rozpocząć się uroczysta zmiana warty. Jak widać, ludzie już się gromadzą. Generalnie wydawało mi się, że to ja przesadzam przodem tutaj tak wcześnie, ale może jednak wcale nie. Ponieważ flaga na szczycie wisi i powiewa, w sensie jest ściągnięta na maszt, to znaczy, że królowa jest w domu, więc jest bardzo duża szansa, że zaszczyci zebrany tłum swoją obecnością. Jestem zawiedziony. Królowa się nie pojawiła i tak w ogóle to gówno było widać. Zresztą pokażę wam. That's all, folks. Ale mnie dzisiaj irytuje ta pogoda, bo co chwilę jest albo ciepło, albo deszcz pada, albo zimno, albo wieje, albo znowu ciepło. Masakra. No, ale co chciałem powiedzieć. W Wielkiej Brytanii nie ma czegoś takiego jak prewencyjne zatrzymania. Tutaj nie może być tak, że jedziesz sobie samochodem i policja cię zatrzymuje, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie jesteś napierdolony jak szpadel. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli jedziesz poprawnie, choćbyś miał 3 promile we krwi, nikt ci nic nie zrobi. Ale jeżeli jedziesz wężykiem, to wtedy policja ma podstawy do tego, żeby ci zatrzymać, no i wtedy masz problem. A jak spowodujesz wypadek po piwku, o stary, wtedy to napadałeś w gówno. I to takie turbo rzadkie, że choćbyś nie wiem ile tarbutał trawę, to i tak nie doczyścisz. W Londynie jest strasznie dużo bezdomnych i są tutaj też takie miejsca, gdzie można sobie, tak mi się wydaje, że za darmo podładować sobie telefon. Co to ma ze sobą wspólnego? Otóż widziałem dzisiaj bezdomnego, który w takim miejscu ładował sobie iPhone'a. Co prawda muszę mu zwrócić honor, nie był to najnowszy model iPhone'a, bo miał dokładnie ten sam telefon co ja. No, ale z drugiej strony mogę sobie powiedzieć, że bezdomnego w Londynie stać mniej więcej na to samo co mnie. W sumie nie wiem, czy to jest zabawne, czy jednak smutne. Wynająłem sobie samochód. Generalnie wszystko spoko, całkiem nieźle się jeździ. Trzeba tylko po prostu zapomnieć o wszystkich swoich przyzwyczajeniach i odruchach. Przy każdym manewrze trzeba się tak zastanowić dobre kilka razy, czy to jest na pewno poprawny manewr i tak dalej. No, ale generalnie jeździ się całkiem dobrze. Nie jest to jakoś super trudne. Jedyny problem to są ronda. Na rondach to totalnie głupieje i tak naprawdę nie wiem, jak w ogóle się zachować. No, chciałem wam troszkę niestety pokazać, znaczy nie, że niestety chciałem, tylko troszkę chciałem wam pokazać Anglię. Tylko akurat dzisiaj jest taka pogoda, że strasznie wieje, pada, a mi się mikrofon zepsuł, więc generalnie lipa. Ale zrobię wam krótką przebitkę na Stonehenge.
przyjechałem do Londynu, miałem okazję troszkę sobie pojeździć po Anglii. Tylko niestety praktycznie nic nie nagrałem, bo przez ostatnie 2 dni była okrutna pogoda i zwyczajnie się nie dało. Także no, niestety, no, tak jak mówiłem, większość tego filmu będzie nagrana w Londynie. Dla mnie troszkę zaskoczeniem jest tutejszy system podatkowy, który jest zwyczajnie prostszy niż w Polsce. I też wydawać by się mogło, że jak jest taki bardzo bogaty kraj, no to rząd może zdzierać z tych jebanych prywaciorzy i gromadzić ten kapitał zagraniczny. A okazuje się, że nie, że często na podatkach wychodzi się lepiej tutaj niż w Polsce i mi na przykład założenie firmy w Wielkiej Brytanii by się bardziej opłacało. Mnie to generalnie troszkę martwi, o tyle, że jakiś miesiąc temu miłościwie nam panująca partia polityczna ogłosiła swój plan na kolejną kadencję. No i w zasadzie jedyne co usłyszeliśmy to, że będą nam więcej dawać pieniędzy, nie? Żadnemu państwu na świecie nie udało się zbudować silnej i potężnej gospodarki na konsumpcjonizmie. Ale żeby nie było, ja Prawu i Sprawiedliwości bardzo mocno kibicuję, bo jeżeli się uda, to Polska będzie sławna, że pierwszy kraj, co z tego, że inni próbowali, nikomu się nie udało, nam może się udać i będziemy pierwszym krajem, w którym ten mechanizm zadziałał. Dobra, koniec tych złośliwości. Wracamy do Londynu. Pozwolę tu sobie jeszcze tylko zacytować Wikipedię. Otóż kiełbasa wyborcza skierowana jest przede wszystkim do wyborców nieposiadających ostrych poglądów politycznych, niewykształconych lub nie mających wiedzy o działaniu mechanizmów gospodarczych. Przykładem kiełbasy wyborczej kierowanej do takich osób jest obietnica zmniejszenia podatków przy równoczesnym zintensyfikowaniu polityki socjalnej państwa. To jest dobre. Tu ludzie płacą 15 funtów za to, żeby sobie zrobić zdjęcie na linii oddzielającej wschód od zachodu. A tutaj można sobie przejść, jest dokładnie to samo za darmo. Tam są ludzie, którzy zapłacili 15 funtów, a tu jest za darmo. Dobra, pokażę wam jak wygląda pokój za 1000 zł za noc. Znaczy ten jest może troszeczkę tańszy, ten w którym mieszkałem wcześniej, bo się dopiero co przeprowadziłem. Ten w którym mieszkałem wcześniej był za 1000. No ale to wciąż jest podobna półka. Jakby nie było w Londynie w odpowiednim standardzie, w centrum Londynu w odpowiednim standardzie znaleźć pokój w hotelu się po prostu nie da. Co nie zmienia faktu, że ja bym w życiu swoich pieniędzy tak nie marnotrawił, skoro można się w namiocie przespać za darmo. No właśnie tak to mniej więcej wygląda. Tu jest moje stanowisko pracy, żarcie od Chińczyka, bo we wszystkich bogatych krajach świata z, nazwijmy to, rozwiniętą społecznością azjatycką Chińczyk zawsze wychodzi najtaniej. Możecie mówić, że żydzę, ale prawda jest taka, że no tutaj jest po prostu zwyczajnie drogo. Więc staram się jakoś oszczędzić, bo ja przyjechałem tutaj, żeby coś zarobić, a nie żeby wszystko przepieprzyć. To tyle. Cały czas łapię się na tym, że nie wiem, w którą stronę mam patrzeć w momencie, gdy przechodzę przez ulicę. Nawet jeżeli uda mi się spojrzeć w dobrą stronę, to i tak tuż przed wejściem spojrzę jeszcze zgodnie ze swoim odruchem, tak w sumie, nie wiem, tak na wszelki wypadek, nie? I nie potrafię się tego pozbyć. Wielka Brytania ma parę takich swoich śmiesznostek. Jedną z nich jest na przykład to, że są 2 krany. Znaczy oni już troszkę powoli zaczynają od tego odchodzić, ale cały czas w wielu miejscach można spotkać 2 krany. Z jednego leci mega gorąca woda, a z drugiego z kolei lodowata. No i jak chcesz sobie umyć ręce, musisz sobie mieszać w powietrzu. Inną śmiesznostką jest na przykład to, że drzwi od kibla otwierają się do zewnątrz, co jest głupie na maksa. Pierwszy raz spotkałem się z tym w Argentynie, tak jak jeszcze tutaj jest w miarę spoko, bo te kible są w miarę duże. Tak na przykład w Argentynie było tak, że kible były bardzo małe. No i w takiej sytuacji, jak jeszcze się wlezło do środka z wielkim plecakiem i trzeba było się obrócić i zamknąć za sobą drzwi, no to trzeba było być niesamowitym akrobatą. Ciekawe jest też to, że na przykład wszystkie okna otwierają się na zewnątrz, czyli jakby się chciało takie okno umyć, no to trzeba zawsze jednak zawołać jakąś ekipę, która ci pomoże. Z fajniejszych rzeczy to po pierwsze, jak są kontakty, to są zawsze takie włączniki i wyłączniki, to jest dobre na dzieci, znaczy przeciwko dzieciom. Fajne jest też to, że można tutaj przechodzić na czerwonym, tylko oczywiście w taki sposób, żeby po pierwsze nie spowalniać ruchu, a po drugie nie stwarzać zagrożenia. I to, co mnie jeszcze mocno dziwi, to to, że jest bardzo mało policji na ulicach. Naprawdę takich patroli sobie spacerujących prewencyjnie, jak to się w Polsce ogląda, dużo tutaj po prostu nie ma. Ja jestem chyba już 2,5 tygodnia w Londynie i dzisiaj widziałem po raz pierwszy
po raz pierwszy patrol policji, taki sobie stojący po prostu na przejściu dla pieszych. Tylko tak jak wspomniałem wcześniej, można było sobie przejść legalnie pod nosem policjantów na czerwonym i nic nie robili. W sumie nie wiem, po co oni tam stali. Wychodzi na to, że troszkę zjebałem, bo okazuje się, że Pałac Westminsterski można zwiedzać, ale tylko w soboty i to też nie wszystkie. Ja akurat dzisiaj się wybrałem, ale wybrałem się za późno. Co prawda jest godzina 12 z tego, co widzę na Big Benie. No i już wszystkie bilety są wyprzedane. Także no niestety od środka Pałacu Westminsterskiego jednak nie zobaczę. W ogóle okazuje się, że chyba nie piłem żadnego angielskiego piwa, bo wszystkie piwa, jakie tutaj piłem, są zagraniczne. Bo na przykład Guinness, który tutaj jest naprawdę dobry, smakuje zupełnie inaczej niż w Polsce. Jest piwem irlandzkim. No i też wszystkie pozostałe piwa, jakie miałem okazję wypić, to też były piwa importowane. No i wyszło na to, że chyba jedynym alkoholem, jaki piłem w Wielkiej Brytanii, w Anglii w sensie, był cydr, który też był w sumie dobry. Słowo pub pochodzi od angielskiego public house i był to po prostu dom mieszkalny, w którym właściciel ważył, a następnie w pokoju przy stole sprzedawał piwo. W angielskich pubach jest zawsze masakrycznie dużo ludzi i taki typowy angielski pub to jest miejsce, w którym się głównie stoi, a poza tym stoi się nie tylko w pubie, ale stoi się także obok pubu. Najbardziej charakterystycznym angielskim piwem jest ale. Kiedyś był to po prostu niskoprocentowy napój, do którego bodajże chyba w XVI wieku zaczęto dodawać chmielu i tak powstało piwo o charakterystycznym smaku. I w momencie, gdy mówiłem, że nie piłem tutaj żadnego angielskiego piwa, to miałem na myśli, że nie piłem żadnego angielskiego piwa, które by mi smakowało, bo ale akurat piłem chyba 3 różne i żaden mi nie smakował. Wielka Brytania jest dla mnie jednym z takich najlepiej ogarniętych organizacyjnie krajów, no bo już z jednej strony chociażby komunikacja miejska, która działa tutaj fantastycznie, są autostrady, po których też jeździ się bardzo dobrze i są darmowe. No i jest jeszcze parę innych takich smaczków, które najzwyczajniej w świecie są pierdołami, ale tak jakoś ułatwiają życie po prostu. W ogóle rozmawiając też z ludźmi, dochodzę do wniosku, że w Wielkiej Brytanii żyje się całkiem dobrze. Znaczy Londyn jest tutaj totalnym wyjątkiem, bo życie w Londynie jest straszliwie drogie. I też na przykład jak ktoś pracuje w Londynie, to bardzo często mieszka pod Londynem, bo go zwyczajnie nie stać na to, żeby sobie wynająć, a o kupnie już w ogóle nie wspominając, mieszkanie w Londynie. We wszystkich mniejszych miejscowościach, jakieś tam na wioskach czy coś, pracując tak naprawdę w nie jakimś tam wybitnie za tym, no, sophisticated, kurde, nie mogę sobie teraz przetłumaczyć, wyrafinowanym zawodzie. W sensie, no, mając taki zwykły zawód, jesteś w stanie żyć na całkiem niezłym, znaczy na po prostu przyzwoitym poziomie, bo koszty życia dla takiego zwykłego Brytyjczyka nie są jakoś strasznie wysokie. Mówię tutaj o kosztach jedzenia i tego tam typu rzeczy. Są nawet rzeczy, które są tańsze niż w Polsce, na przykład elektronika. Taki przykład widziałem dzisiaj na wystawie iPhone'a za 500 funtów, czyli tutaj za minimalną pensję, iPhone'a X oczywiście, czyli tutaj za minimalną pensję jestem sobie w stanie kupić 3 iPhony, za minimalną brytyjską oczywiście, jestem sobie w stanie kupić 3 iPhony, podczas gdy w Polsce za minimalną pensję kupię sobie pół iPhone'a. Czyli mniej więcej taka jest różnica, jeśli chodzi o życie w Polsce, a życie w Wielkiej Brytanii. Jakieś markowe ciuchy też są tutaj tańsze. Natomiast to, co jest strasznie drogie, to są nieruchomości i wszelkiego rodzaju usługi. Jak na przykład się chce iść do lekarza, no to się zapłaci olbrzymi majątek. Dlatego większość Polaków, jak jedzie sobie odwiedzać swoją rodzinę w Polsce, no to przy okazji odwiedza wszystkich lekarzy, dentystów i tym podobne. Okej, nadszedł ten moment, kiedy trzeba się pożegnać. Anglia na pewno jest krajem bardzo ciekawym, ma bardzo dużo do zaoferowania turyście, tylko niestety to zwiedzanie tutaj wychodzi dość drogo. W ogóle chciałem ten fragment nagrać w autobusie, ale niestety było tak dużo ludzi, że było mi głupio wyciągać kamerę. Jeżeli jesteście zainteresowani Wielką Brytanią czy Anglią od strony historycznej, albo jeżeli chcecie się dowiedzieć, co jest ciekawego do zobaczenia w Londynie, to szczegóły znajdziecie na mojej stronie, link w opisie i w zasadzie to tyle. Także do zobaczenia w następnym odcinku.